Myślałam o tym, gdzie pojechać na wakacje w tym roku. Może do Warszawy? Podobno miasto jest piękne, czyste, zadbane. Jest dużo do zwiedzania i jest stosunkowo niedrogo. Co ty na to? Tak, to całkiem niezły pomysł, ale mówię w tylu językach, a akurat nie mogę jeszcze mówić po polsku. Może jednak coś innego? Nie możesz mówić po polsku? Ale jak to nie możesz? Ktoś ci zabrania? Nie mów, nie mogę mówić po polsku. Chyba że faktycznie ktoś zabrania ci mówić po polsku. Ale mam nadzieję, że nigdzie nie ma takiego zakazu. Ja jestem Ania, to jest Płynnie po polsku, a dzisiaj porozmawiamy o tym, kiedy mówić mogę, kiedy mówić nie mogę, co to znaczy i czego używać zamiast tego, żeby to wszystko miało sens. Po polsku słowo mogę, czyli czasownik móc, który odmieniamy w troszkę nieregularny sposób. Ja mogę, ty możesz, on, ona, ono może, my możemy, wy możecie, oni, one mogą. Ten czasownik oznacza, że możemy coś zrobić, czyli mamy na coś jakieś pozwolenie, albo coś jest w granicach naszych możliwości. Jesteśmy w stanie coś zrobić. Z kolei negacja tego czasownika, czyli nie mogę i podobnie koniugacja ta sama, oznacza dokładnie odwrotną sytuację, czyli ktoś nam czegoś zabrania. Jest jakiś zakaz. Nie możemy czegoś zrobić, bo jest zakaz. Ewentualnie jest jakaś siła wyższa, przez którą nie możemy czegoś zrobić. Na przykład choroba, remont, cokolwiek, co jest nad nami, nie mamy nad tym kontroli. To nam na coś nie pozwala nam na zrobienie czegoś. Mogę na przykład powiedzieć, bo nie ma zakazu. Mogę na przykład powiedzieć, moja mama pozwoliła mi iść dzisiaj do kina. Mogę iść dzisiaj do kina ze znajomymi. Mogę iść dzisiaj do kina ze znajomymi. Moja mama mi na to pozwoliła. Mogę iść dzisiaj do kina. Ewentualnie jest to w granicach moich możliwości. Mogę iść dzisiaj do kina, bo skończyłam pracę wcześniej. Skończyłam pracę wcześniej, nie mam żadnych zobowiązań, nie mam nic do roboty, mogę iść do kina. Jest to w granicach moich możliwości. Jestem w stanie iść dzisiaj do kina. Tak samo negacja tego. Nie mogę iść dzisiaj do kina. Moja mama zabroniła mi iść dzisiaj do kina, więc nie mogę iść dzisiaj do kina. Moja mama mi zabroniła. Mam zakaz. Nie mogę iść dzisiaj do kina. Albo nie jestem w stanie tego zrobić. Nie mogę iść dzisiaj do kina, bo mam jeszcze bardzo dużo pracy. To mój przykład. Nie mogę iść dzisiaj do kina, nie mogę dzisiaj nic zrobić, bo mam bardzo dużo pracy. Mam jeszcze tyle pracy. Z niczym się nie wyrabiam. Mam tyle pracy i nie mogę iść do kina. Nie mogę nigdzie iść. Nie mogę, czyli nie jestem w stanie. Nie mam takiej możliwości, bo mam inne obowiązki. Mam coś innego i muszę to zrobić. Muszę zrobić coś innego. To może być też zakaz. Zakaz z góry. Na przykład na zewnątrz można palić, ale w środku, w budynku, wewnątrz budynku nie można palić. Mogę palić na zewnątrz, ale nie mogę palić w środku. Czyli jeśli chcesz pójść zapalić, to nie możesz zrobić tego w środku, w budynku. Musisz wyjść z budynku i możesz zapalić przed drzwiami, przed budynkiem. To jest zakaz. Nie mamy na to pozwolenia, to zostało zabronione. A jeśli chodzi o siłę wyższą, mogę na przykład powiedzieć, nie mogę kupić tej sukienki, bo nie mam już na to pieniędzy. Wydałam wszystkie pieniądze w tym miesiącu i nie mogę kupić tej sukienki. Jest za droga dla mnie. Albo mogę kupić tę sukienkę, bo jest bardzo tania. Sukienka jest bardzo tania, więc mogę ją kupić. Stać mnie na to.
Stać mnie na to, czyli mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby ją kupić. Stać mnie na tę sukienkę. Mogę ją kupić. Dlatego nie mogę powiedzieć, mogę mówić po polsku albo nie mogę mówić po polsku. Oczywiście gramatycznie jest to jak najbardziej poprawne, ale oznacza to, że mam pozwolenie na mówienie po polsku, albo że nie ma jakiejś siły wyższej, która mi zabrania mówienia po polsku. Na przykład, jestem teraz w Polsce, więc mogę mówić po polsku. Mamy taką możliwość. Nie mogę mówić po polsku oznacza, że nie mogę, nie mam takiego pozwolenia, nie mogę, ktoś mi zabrania. Albo jest jakaś siła wyższa, która mi tego zabrania. Na przykład jestem chora, straciłam głos. Straciłam głos, czyli nie mogę nic powiedzieć. Straciłam głos i nie mogę mówić po polsku. Nie mogę mówić w żadnym języku, bo straciłam zupełnie głos. A żeby powiedzieć to, co chcecie zwykle powiedzieć, czyli powiedzieć, że macie jakąś kompetencję, że wiecie, jak coś robić, to używamy dwóch czasowników. Umieć albo potrafić. Umieć, koniugacja m i esz, czyli umiem, umiesz, umie, umiemy, umiecie, umieją, a potrafić, koniugacja i isz, czyli potrafię, potrafisz, potrafi, potrafimy, potraficie i potrafią. Te czasowniki służą do powiedzenia, że mam jakąś kompetencję, że mam zdolność, to znaczy coś wiem, jak coś zrobić. Umiem mówić po polsku, umiem mówić w kilku językach. Umiem albo nie umiem mówić po polsku, nie potrafię mówić po polsku. Potrafię pływać, ale bardzo nie lubię pływać, więc nigdy nie pływam. Ale potrafię pływać. Gdyby była jakaś trudna sytuacja w wodzie, to potrafię sobie poradzić. Potrafię sobie poradzić, wiem jak sobie poradzić. Mam taką kompetencję. Teoretycznie jest między tymi czasownikami jedna mała różnica. Umieć używamy wtedy, kiedy mówimy o wiedzy, którą nabyliśmy teoretycznie. Tak, czyli nauczyliśmy się jej teoretycznie, nie potrzebowaliśmy do tego manualnych zdolności, a potrafić używamy do czynności, których nauczyliśmy się praktycznie, które nabyliśmy praktycznie, czyli manualnie. Zwykle jednak nie stosujemy tej reguły i używamy tych czasowników wymiennie. Szczerze mówiąc, przed sprawdzeniem tego, jaka jest różnica między tymi czasownikami, byłam pewna, że jej nie ma. I myślę, że wielu Polaków powiedziałoby to samo, to znaczy umieć i potrafić możemy używać wymiennie. Jest jedna sytuacja, kiedy nie możemy używać ich wymiennie. Jaka to sytuacja? Czasownik potrafić znaczy też coś innego. Czasownika potrafić używamy też, myślę, w bardzo przydatnym kontekście, szczególnie w mowie potocznej, kiedy chcemy powiedzieć, że jest jakaś sytuacja, która powtarza się i która często irytuje nas, ale nie wiemy, jak ją zmienić. Nie potrafimy jej zmienić, nie możemy jej zmienić, bo jest to zwykle sytuacja, która dotyczy kogoś innego. Mogę na przykład powiedzieć, że moi uczniowie potrafią robić błędy w najprostszych zdaniach. To jest oczywiście nieprawda. Mam samych zdolnych uczniów. Ale jeśli byłabym nauczycielką, która ma bardzo złych uczniów, to mogłabym powiedzieć, moi uczniowie potrafią robić błędy nawet w najprostszych zdaniach. To znaczy, że irytuje mnie ta sytuacja. Potrafią, czyli często im się to zdarza, ta sytuacja się powtarza. Są do tego zdolni, żeby robić błędy nawet w najprostszych zdaniach. Jeśli żyłabym w jakimś innym kraju, mogłabym powiedzieć, że życie na emigracji potrafi być naprawdę trudne. Tyle dokumentów do załatwienia, tyle trudnych spraw związanych z integracją. Życie na emigracji potrafi być naprawdę trudne. Potrafi być trudne, czyli jest zdolne do bycia trudnym.
może być trudne, w tym wypadku mogłabym też powiedzieć, może, potrafi być trudne. W weekendy mój brat potrafi spać do południa. Bardzo mnie to irytuje. Potrafi spać do południa. Zdajecie sobie z tego sprawę? Kto potrafi spać do południa? To nie oznacza jego umiejętności. Oczywiście każdy z nas potrafi i umie spać do południa. Chodzi po prostu o to, że ta sytuacja się powtarza. Nie mogę jej zmienić, bo to nie ja śpię do południa, tylko ktoś inny. I jest dla mnie w pewien sposób irytująca. W tym wypadku potrafić nie możemy zastąpić czasownikiem umieć. Czasownik umieć nie funkcjonuje w tym kontekście w ten sam sposób. Bardzo krótka lekcja na dzisiaj, ale widzę, że dużo osób ma z tym problem, więc zdecydowałam się na ten filmik. Jeśli coś jest jeszcze niejasne, to znaczy chciałabyś, żebym coś jeszcze wyjaśniła w tym temacie, to daj mi znać w komentarzach. Jeśli masz przykład jakiegoś zdania z czasownikiem móc, umieć albo potrafić, to też napisz mi go w komentarzu i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!